Siemka, ja jestem Adacho i na dobre rzeczy zawsze trzeba czekać. I nie inaczej jest w przypadku serii Goku kontra Saitama, chociaż obecnie nazywa się ona Goku i Saitama. Goku z Saitamą się już bili, teraz walczą chyba po jednej stronie, więc Etoilek 1, autor tej legendarny już autor i myślę, że możemy powoli nazywać tę animację też legendarną, bo jest ona kontynuowana od wielu lat. Zbierała ona milionowe wyświetlenia. Etoilek nie wie, czy ta seria nazywa się Goku i Saitama, czy Goku kontra Saitama. Wydaje mi się, że póki co ustaliliśmy, że to się nazywa Goku i Saitama, bo ostatnio, jeśli pamiętacie, miał problemy chyba z nazewnictwem, bo trailer nazywał się kontra Saitama, a finalny produkt już i Saitama. Ale ja rozumiem Etoileka, nie winię go za to, też jestem osobą, która nie jest się w stanie w wielu rzeczach zdecydować. Na przykład ostatnio dostałem reklamówkę pełną kasztanów i stwierdziłem, że mam ich za dużo i tak szukałem pomysłu, gdzie mogę je, nie wiem, schować, rozdać, położyć, oddać. I poszedłem na dwór, przechodząc koło kasztanowca, zobaczyłem, że leżą piękne, wielkie kasztany i nazbierałem jeszcze kolejnych kilkanaście. Dzisiaj w odcinku prawdopodobnie będziemy się skupiać na walce Garou i tego kanadyjskiego piosenkarza, co po francusku śpiewa, pamiętacie? No i Saitamy, znanego w polskiej przestrzeni jako Seba Jedna Wieba. Ja nie będę przedłużał. Linki oczywiście do autora znajdziecie w opisie. Ciekawostka polega jeszcze na tym, wspomnę o ostatniej rzeczy, że to jest część 8 i jak się okazuje, część 9 jest już dostępna, ale tylko dla patronów Etoileka, więc na te będziemy musieli trochę poczekać. W sumie może powinienem zostać patronem. Przemyślę to. Póki co zaczynamy. Garou jest kosmosem. Ostatnio powiedziałem jedną rzecz, która się nie zgadzała. Już fan One Punch Mana i dziękuję za to, mnie poprawił, a mianowicie to, że Garou nie wziął mocy od Boga świadomie, jakby chętnie, tylko Bóg go dotknął i Garou odtrącił jego rękę i jakby go zainfekował. Więc tutaj mamy chyba jeszcze kilka scen z poprzedniej części. Garou i Saitama się biją ze sobą. Saitama to jest chyba jego pierwsza poważna walka. Ja jestem fanem tej postaci, mówię o Garou. Jestem fanem tej postaci, bo jak w drugim sezonie One Punch Mana w anime ją poznałem, to od razu go polubiłem, też ze względu na dziwną fryzurę. Jestem fanem tego, jak on się prezentował, jaki miał głos, jakie miał może motywy, ale wydawała mi się to postać ciekawa. No i oczywiście mangi Dragon Ball. Zawsze jak mówię słowo manga, to już samo z języka spływa mi Dragon Ball. Mangi One Punch Man na bieżąco nie czytam, natomiast wiem, że tam Garou z każdą porażką mutował i stawał się coraz bardziej dziwaczny. W ogóle przecież też na początku drugiego sezonu miał białe włosy, a potem mu się zrobiły rude. Trochę mi się to nie podobało, bo uważam, że z tymi siwymi włosami wyglądał poważniej. To tak jakby Geralt z Wiedźmina nagle był rudy. Ja póki co... O! Polskie napisy! Hurra! Nie będę musiał wam tego tłumaczyć na bieżąco. Etoilek, I love you. Patrzcie, co się dzieje. Normalnie są napisy też po polsku. Etoilek, bueno. Felicita. Teraz mniej więcej chyba jesteśmy w momencie, w którym skończyliśmy ostatni odcinek. Tego już nie było, także mogę skupić się bardziej na oglądaniu tego, co widzimy. Albo na docenianiu kunsztu animacji i w ogóle na choreografii. Blast jest w stanie, z tego co widzę, otwierać jakieś portale czasoprzestrzenne, niczym Janemba. Czy Blast jest nadal bohaterem numer 1? Nie wiem, czy to będzie spoiler. Być może Blast w mandze One Punch Mana już nie żyje, więc wydaje mi się, że w tej historii nadal jest to potężna postać. Portal międzywymiarowy to jest coś, co dziwi Blasta, podczas kiedy Garou w głowie ma galaktykę dosłownie. Wydaje mi się... Wow! Czy to jest jakaś kontra? Czy on ten atak przekierował z powrotem na Garou? Nie, no tak to wyglądało, jakby on go gdzieś wybuchnął. Co jest? To też jest z ostatniego odcinka. Goku i Vegeta w swoich najsilniejszych formach się bili, ale Goku był opętany. I Vegeta nie dość, że tę walkę wygrał, to jeszcze oswobodził Goku. Vegeta, no dobrze jadłem w zeszłym roku jako fan Vegety, chociaż to było no już ponad rok temu. Kurde. Ponad rok czekaliśmy na następną część. Bo pamiętam, że na końcu ostatniej animacji był hołd dla Akiry Toriyamy, ale animacja pojawiła się gdzieś w lipcu czy w sierpniu. Będą się bić znowu dalej! Nie mieliśmy tego jeszcze!
Czyli mamy dalszą część walki, tylko że teraz mamy już jakby prawdziwy sparring. Nie walkę na śmierć i życie, tak mi się wydaje. Okej, powiem wam szczerze, miałem trochę obawy, że będzie tutaj sam One Punch Man. W sensie uniwersum One Punch Mana, więc trochę by mnie to nie obchodziło aż tak bardzo jak Dragon Ball. Goku i Saitama, film, w którym Goku nawet by nie występował, ale mamy nadrobione. Wiecie co? Toylek, mam nadzieję, że znajdzie kiedyś pracę w jakimś oficjalnym studiu animacji. Tutaj widać, że to są rysunki, które troszeczkę różnią się od oficjalnych liczba mnoga od studiów animacji. Vegeta zrobił ogromne postępy. Napisy są całkiem okej. Mistrza Birusa. Kurde, normalnie są napisy bez żadnego zarzutu, bo pamiętam, że jakiś czas temu, jeszcze chyba w kontekście Ancestora, poprzedniej fanowskiej animacji, było sporo błędów. Nie, no nie wierzę, co tu się dzieje. Goku się pojawił za plecami. Mamy wyciągać bingo Yang Jijiego. Pojawienie się za plecami. I Atoilek wtedy napisał mi w komentarzu, że on te napisy generował automatycznie, ale sam po sobie... To jest nawiązanie do Dragon Ball Daima, do kadru z SSJ4 Goku. To jest nawiązanie do tamtego momentu. Okej, dostaliśmy mały akcent Dragon Ballowy. Jestem zadowolony, mimo tego, że Vegeta przegrał w tej wymianie. Nie mam z tym żadnego problemu. Atoilek napisał, że te napisy były generowane automatycznie, ale ja sam po sobie wiem, bo widzę, jak to wygląda w moich filmach. Łysy, wróciłeś. Że ten system już lepiej tłumaczy. No tak, zapomniałem, że tutaj Saitama jeszcze jest tutaj. On się wcześniej bił z Garu. Saitama... Okej, mamy ten... Moc Saitama, mamy ten... Co jest? On to skopiował?! Popisowy ruch Saitamy, czyli uderzenie pięścią? W poprzednim odcinku skopiował jego pięści porywisty niczym kły wilka Jamszy. Blast ich gdzieś zabiera. Blast ich gdzieś zabiera, żeby oni nie zniszczyli ziemi. Co jest? On normalnie przyjął jego twarz! Portal nie jest w stanie pomieścić tak dużej ilości energii. Nie udaje mi się dostarczyć mu wystarczającej mocy. Gdzie on ich przeniósł? On ich przeniósł do innego wymiaru, żeby nie zniszczyli tego świata? Ale Blast tutaj jest spoko gościem. Sprząta po wszystkich po prostu, nie? Przynajmniej odwrócić wektor tej niszczycielskiej energii od ziemi. Wygląda na to, że... To jest... Bumbos! Ten przeciwnik z pierwszego sezonu chyba, nie? Burgos? Boros? Oni wszyscy pomagają, tego jednego kojarzę, ale tych innych już średnio. Ojeju, mamy nawet krater na Księżycu. Wydaje mi się, że jak była ta trzecia część Goku i Saitama, jeszcze wtedy to było versus Saitama, to oni się bili na Księżycu, prawda? To stąd się to wzięło. Czyli to głos? Ktoś żyje na Księżycu? Był taki film, że żołnierze III Rzeszy mieli ukrytą bazę na Księżycu, po ciemnej stronie Księżyca. Mam nadzieję, że to nie oni. Ale Garu jest zabawną postacią. Niesamowicie się to ogląda, że on jest w stanie kopiować na bieżąco umiejętności innych. Co tu się w ogóle stało? Czy oni są na Księżycu Jowisza? Czy to jest Tytan? Tytan to jest największy księżyc Jowisza? Dobrze pamiętam? Jak oni są w stanie tam oddychać? Z pełną mocą przeciwko facetowi, który potrafi stać na nogach. Ten facet jest całkowicie niewzruszony.
Wiesz co? Jestem prawie pewien, że jesteśmy na jednym z księżyców Jowisza. Nie mam pojęcia, jak to się stało, ale musimy znaleźć sposób, żeby wrócić. Czy będą współpracować? Nie no, będą się bić. Kurde, Toilek dobrze rysuje Saitamę, muszę przyznać. Chociaż Saitama w niektórych momentach jest bardzo prosto rysowany, więc tutaj kwestia modelu postaci jest trochę mniej skomplikowana niż, nie wiem, w przypadku Goku czy Vegety, albo chociażby tego Garu, prawda, czy Blasta. Ale chodzi o to, że łatwiej jest dostrzec oryginał w postaci Saitamy. No, pewnie fani One Punch Mana się na mnie obrażą. No ale to... Dobrze to wygląda. Mam nadzieję, że sobie sami czytacie. Ja dzisiaj mam wolne. Potrafi łapać portale hiperprzestrzenne? To są sztuczki? Wchłonąłem styl i techniki niezliczonych szkół. Wszystkie wykorzystuję synergicznie w walce. To dosłownie jak Zen Buu z Multiverse. Wchłonął umiejętności wielu wojowników z całego wszechświata. Wow! Punch wody. Ej, dobrze, to są nawet tłumaczone ataki. Nie ma tutaj jakichś śmiesznych nazw, które w ogóle nie mają sensu. Ależ tutaj to pod kątem choreografii fajnie wygląda. O, jest i Krillin dalej z kanji żółwia na plecach. Trochę nie w czas. Krillin, wszystko w porządku? Bywało lepiej. Obsrałem gacie. Poczułem surową energię, dziką i niekontrolowaną, która zmroziła mi krew w żyłach. Wydawała mi się tak znajoma, ale to niemożliwe, prawda? Pokonaliśmy go już 2 razy. Cell? Freeza pokonywali więcej razy. Cell? To on naprawdę zaatakował mnie od tyłu. Nie, czekajcie, był przecież ktoś. Było faktycznie scena, że ktoś atakował Krillana, ale kto to był? Już nie pamiętam. Broly? Kto to był? Nie pamiętam. Musimy powiadomić Goki. Ale pięknie wyglądające aura i efekty. Ale to było ładne, muszę to jeszcze raz zobaczyć. To światło tutaj i jak włosek Gohana podmuchnął. Toilek. Nie no, pięknie to wygląda. Kto to jest? Nie pamiętam. A może my nie zobaczyliśmy, kto Krillana uderzył? Nie wiem, będę miał dodatkową niespodziankę. Nie, to jest Broly. Chciałem powiedzieć, że będę miał dodatkową niespodziankę. 2 razy go pokonali. No od Broly'ego z Dragon Balla Z pokonali teoretycznie 3 razy, ale Krillin w żadnym razie nie... Nie no, Krillin uczestniczył w przypadku Bio Broly'ego. Więc no, Bio Broly może się nie liczy. Może o to chodzi, że 2 razy go pokonali. Pierwszy i drugi raz. Pomylił mnie z moim ojcem. On nawet nie patrzy w twoją stronę. Może po zapachu cię poznał. Nie wierzę. Gdzie my jesteśmy? Goku kontra Saitama. Vegeta jeszcze rozumiem. Postacie poboczne typu Blast. Okej, połączenie 2 wszechświatów. Ale jeszcze Broly z Dragon Balla Z. Ostatnio były Pokemony. Jeszcze wcześniej mieliśmy Supermanów. Toilek po prostu tutaj tak freestyluje, ale to jest dobrze zanimowane. I tutaj mamy koniec? O nie. What? Co to tutaj są za animacje w ogóle? Toilek tutaj tłumaczy swoją decyzję, dlaczego tak podzielił odcinki. Co tutaj była za scena? Patrzcie, co tu się wydarzyło. Mamy mały, drobny sneak peek tutaj z następnego odcinka. Gdzie oni walczą w jakimś innym wymiarze? Co tu się w ogóle dzieje? Jeszcze te odbicia tutaj. Wow. Ja pierniczę, ależ gość, no zresztą, no tutaj Etolek tłumaczy, że wynajął, znaczy korzysta z pomocy, no wynajął drugiego animatora, więc tutaj decyzja jest taka, żeby drugi odcinek był za pay-per-view, pewnie za jakiś czas go udostępni dla wszystkich, bo powiedział, że wyświetlenia z YouTube'a nie są w stanie opłacić tych wszystkich rzeczy, no i czasem pracuje po 12 godzin dziennie, ma problemy ze zdrowiem, ale dlatego to tak długo zajmuje. Ja odsyłam was na jego kanał, zachęcam do wspierania Etoileka, zachęcam do zostawienia aktywności na jego kanale, do oglądania jego filmów bez adblocka, żeby jak najwięcej chłop zarobił za to. Ja zostawiam lajka, gość jest niesamowity. To jest... Ja wiem, że to długo zajmuje, ale
efekt jest absolutnie kosmiczny. Nawiązując też do mocy Garu. Zostawcie lajka pod moim filmem, jeśli wam się podobało. Napiszcie swoje uwagi w komentarzu, być może jest coś, o czym źle wspomniałem w kontekście One Punch Mana. Tak jak mówię, nie śledzę na bieżąco tego uniwersum, więc jeśli coś źle powiedziałem, śmiało możecie mnie poprawiać. Póki co, dzięki wam za oglądanie, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić i oczywiście, jak będę miał możliwość, następną część obejrzę z wielką chęcią, bo nawet nie muszę wam chyba tego tłumaczyć. No to nie będę wam tego tłumaczył, bo nie muszę wam tego tłumaczyć. Dzięki za oglądanie, miłego dnia wam życzę, trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana!